Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku temat na czasie: duże pstrągi w małych strumieniach. Jak je złowić, czy warto ich tam szukać? Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. No jak zauważyliście, zatytułowałem ten odcinek Wielkie pstrągi w małych strumieniach. Czy to jest u nas możliwe? Bo to, że to jest możliwe w innych krajach, gdzie ochrona środowiska, dbałość o środowisko jest bardzo ważnym elementem działań człowieka, to wiemy. Już nawet nie mówię o takich krajach jak Nowa Zelandia czy Patagonia, gdzie ostatnio byłem. W obu tych krajach łowiłem duże pstrągi na bardzo płytkiej wodzie. Ale to jest dłuższa historia, zaraz do niej przejdę. Pierwsze pytanie, które wybrałem dla Was w tym temacie, przyszło od kolegi Michała. Na wstępie podziękuję za wcześniejszą poradę dotyczącą zbrojenia woblerów, pojedyncze haki bezzadziorowe. Zastosowałem tę poradę i system super się sprawdza. Bardzo się cieszę, życzę powodzenia. Moje obecne pytanie dotyczy obecności większych pstrągów w naprawdę małych rzeczkach, w zasadzie ciurkach. W zeszłym roku w mojej okolicy odkryłem dwa takie małe potoczki. Rzeczki te są bardzo urokliwe i ze znikomą presją wędkarską, dlatego lubię je odwiedzać. Potoki te mają może kilka metrów szerokości. No, kilka metrów to nie jest takie małe. 4 metry to już jest duży. To jest duża rzeka, moim zdaniem. Spora w każdym razie, pstrągowa. No w każdym razie kilka metrów szerokości, a dołki około 70 cm to chyba jedne z najgłębszych miejsc. Okazało się, że zamieszkuje je liczna populacja pstrągów. Kontaktów z rybą jest naprawdę wiele, średnio kilka na godzinę. Minusem jest to, że są to naprawdę małe pstrążki, w większości do 30 cm. Nigdy nie złowiłem, ani nawet nie widziałem tam pstrąga powyżej 35 cm. Czy jest to możliwe, że większych ryb tam po prostu nie ma, czy też warto tam dalej cierpliwie łowić, licząc, że jednak coś większego się trafi? Nadmienię, że jedna z tych rzeczek jest dopływem wody nizinnej, zaś druga jest dopływem wody górskiej, tak zwanej normalnej pstrągowej rzeki, w której występuje liczna populacja pstrąga wszelkich rozmiarów. W zeszłym roku do woblera wyszedł mi pstrąg grubo ponad 60 cm. Rzeki te jednak są też przegradzane jakimiś jazami itp. Z góry dziękuję. Pozdrawiam, trzymam kciuki za wymarzonego przez pana 70-taka. Dziękuję. Każdy kciuk więcej się przyda. Może w końcu mi się uda spełnić to moje wielkie marzenie i złowić u nas pstrąga 70+. Więc tak, sporo tematów tutaj do omówienia. Czy to jest możliwe, czy to jest możliwe. No, odniosę się do tej konkretnej sytuacji na początek. Obie rzeczki wpadają do większych rzek. Jedna jest nawet pstrągowa. W obu występuje dość fajna populacja małych pstrągów. Co z tego wynika? Moim zdaniem wynika z tego wprost co najmniej to, że te rzeki główne, do których wpadają te strumyczki, mają populację pstrąga, o czym sam tu pan pisze, bo tu 60+ wyszedł. W tej drugiej, która jest tak zwaną nizinną rzeką, na 100% też są pstrągi. Oczywiście pstrągi nie znają tego naszego podziału woda pstrągowa i niepstrągowa. Z pewnością nie czytają informatorów dotyczących krainy ryb łososiowatych i żyją również w tak zwanej wodzie nizinnej. Myślę, że te strumienie są dla nich naturalnymi tarliskami. To jest ważna uwaga, za chwilę do tego przejdę. I na pewno okresowo w tych małych rzeczkach, nawet jeśli nie przez cały sezon, to okresowo muszą tam być duże ryby. Duże pstrągi, które wchodzą właśnie z tych dużych rzek. I teraz, co potrzeba, żeby w małej rzeczce mogły się zadomowić i pozostać przez cały sezon duże pstrągi? Muszą mieć kryjówki. Mówiłem o tym już wiele razy. Taki duży pstrąg musi mieć wystarczająco dobrą kryjówkę. Co to znaczy wystarczająco dobra kryjówka? Przyjmuje się, że głębokość w tym miejscu, gdzie pstrąg będzie się czuł bezpiecznie, musi być co najmniej dwukrotnie większa niż długość tej ryby, czyli 50 m, 60 m, 20 m. Oczywiście nikt tego nie mierzy i tak dalej, ale chodzi generalnie o stworzenie pewnego obrazu, jak szukać takiego miejsca i jak je klasyfikować.
Dodam jeszcze tylko tyle, że są takie miejsca, gdzie nie ma, nie wiem, powyżej metra głębokości, a jest tam ryba 60+, dlatego że na przykład pod brzegiem jest duże podmycie i ten pstrąg, mimo że nie jest tam głęboko, może się schować pod brzegiem i tam czuje się bezpiecznie w obliczu jakiejś sytuacji stresowej, słyszy, że ktoś idzie po brzegu, chowa się i czuje się tam bezpiecznie. Jeśli jest ten dołek odkryty, a nawet jest głębszy, no to wiadomo, na wiosnę będzie trochę wyższa woda, będzie 1,5 metra powiedzmy. No dołek taki klasyczny, bez jakichś podmyć, bez drzew zwalonych. 1,5 metra na wiosnę, później woda spada, oczyszcza się, robi się 1,20 m, widać każdy patek na dnie. Tam nie będzie dużego pstrąga, mimo że tam jest ponad metr głębokości, dlatego że on nie ma się gdzie schować. Więc te ogólne uwagi dotyczące głębokości należy traktować rozsądkiem. Tak? Ważniejsze jest schronienie, czyli na przykład jeśli to będzie kupa drzew zwalonych, a pod nimi metr głębokości. Spokojnie i te drzewa zacieniają nurt, tworzą taki dom, tak, że pstrąg będzie miał dach nad głową, jak u nas się mówi. Spokojnie może tam być duża ryba, dużo większa niż podwójna głębokość. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga, tak jak powiedziałem na początku, w takich strumieniach okresowo przebywają duże pstrągi z 2 powodów. Po pierwsze, nawet z 3. Po pierwsze, zwykle te strumienie są bogate w źródliska, czyli woda jest zimniejsza niż w rzece głównej, a duże pstrągi każdy pstrąg lubi zimniejszą wodę, preferuje ją z uwagi na to, że może żerować przez cały czas, bo powyżej 23 stopni właściwie potokowiec przestaje żerować, więc szuka chłodniejszej wody po to, żeby żerować, rosnąć, budować masę ciała i kondycję przed tarłem. Po drugie, idzie do małych strumieni na tarliska, bo tam przeważnie jest więcej tarlisk, może się tam nawet urodził. Tu Wam opowiadam o zjawisku zwanym homing, czyli polegającym na tym, że duże pstrągi zawsze wędrują tam, gdzie się urodziły, w to samo miejsce i tam próbują złożyć ikrę dokładnie w tym miejscu i w tym samym czasie. To może Wam kiedyś opowiem, to jest bardzo ciekawe. W tym samym czasie, co w poprzednim roku, co roku wracają w to samo miejsce, właśnie tam, gdzie się urodziły, wykluły się z jajeczka. Więc wchodzą do tych rzek, do tych małych strumieni z głównej rzeki. No i po trzecie, zwykle w okresie późnoletnim, czyli sierpień, koniec sierpnia, w takich strumieniach jest sporo zielska. Zielsko podnosi lekko poziom wody, tworzy takie szypoty, to też jest dobre dla pstrąga. Im szybciej woda płynie, im jest zimniejsza, im może się bardziej schować w tym zielsku pstrąg i wody jest trochę więcej nad głową, tym warunki dla niego są lepsze i dlatego właśnie te wielkie pstrągi wchodzą do takich małych strumieni. Więc zwracam koledze uwagę właśnie na ten czas, czyli koniec sierpnia, pstrągi wszystkie wędrują w górę, trafiają na dopływy, wchodzą w te dopływy i tam ich należy szukać. No, przy pomocy jakich przynęt, to jest inna historia, o tym już też mówiłem wiele razy. Tutaj chciałem się skupić bardziej na tym pytaniu, na głównym, że tak powiem, zagadnieniu, które kolega poruszył, czy warto ich tam szukać i czy one tam będą. No, myślę, że będą. Ja sam złowiłem póki co ciągle największego mojego pstrąga, który miał 67 cm w 1981 roku, strasznie dawno temu. W zasadzie to był taki trochę chichot losu w moją stronę, bo wejście w świat pstrągów miałem fantastyczne. Wprowadziłem się w 80 roku do Olsztyna i już w następnym roku na wiosnę, w kwietniu złowiłem tego pstrąga. Wcześniej złowiłem kilka mniejszych, nawet 46 cm, więc całkiem fajnego jak na początek. I sporo takich tam maluchów. No i ten nagle po prostu przeskok z takiego przedszkola w zasadzie, gdzie kompletnie uczyłem się łowić pstrągi. Co prawda miałem dobrą szkołę na Jaziach, na Kleniach, w okolicach Płocka, bo jestem z Płocka, z Mazowsza. No ale jednak pstrągi są trochę bardziej wymagające, no i trochę inna taktyka. No może wymagające to za daleko poszedłem, ale inna taktyka, trochę inne przynęty, inne podejście do łowiska i tak dalej. Więc dostałem ten prezent od losu w 1981 roku i do tego czasu, do dzisiaj nie złowiłem dłuższego pstrąga w Polsce. Złowiłem ryby 66 cm i sporo powyżej 60 i bardzo dużo powyżej 50. Natomiast kilka ogromnych pstrągów mi poszło, odczepiło się, nie wzięło,
albo też niestety straciłem z przynętą w dawnych czasach. O tym też Wam kiedyś opowiadałem w odcinku, jak nie wyciągnąć 70. Jak ktoś chce, to proszę znaleźć odcinek o takim tytule, to tam w zeszłym roku bodajże był. W każdym razie 67 dostałem w pierwszym roku łowienia pstrągów w strumieniu, który jest drugorzędowym dopływem Pasłęki, gdzie pstrągi wchodziły z rzeki zawsze na jesieni, na tarlisko, na tarło, składały tam ikrę, budowały gniazda w samej wsi. Oczywiście były kłute widłami i tępione różnymi metodami, ale część z nich zostawała na tej rzeczce, bo mimo, że ona była malutka, dosłownie w górnej części ma 80 cm, metr, nawet mniej, i tam były pstrągi, tam były 50 za moich czasów, a przy ujściu ma 2 metry, 1,5 metra. No niestety po tych 40 latach, wskutek działalności głównie meliorantów, którzy skutecznie przez wiele lat, mimo naszych protestów, mimo naprawdę szeroko zakrojonej akcji, żeby to powstrzymać, niszczyli tą rzeczkę, meliorowali, robili tak zwane prace utrzymaniowe, no i skutecznie ją zamordowali w zasadzie. Przez wiele lat tam prowadziliśmy podchowanie pstrągów, puszczaliśmy wylęk, odławialiśmy go w następnym roku. Tak zwana metoda wrocławska, na rybek przerzucaliśmy do głównej rzeki. Mimo wszystko zawsze tam jeszcze w tamtych czasach były większe ryby, wchodziły z głównej rzeki. No teraz niestety to już jest, nadal wchodzą, ale tylko w dolny odcinek przy samym ujściu. Tam próbujemy pilnować tych tarlis, których jest naprawdę 1/100 na pewno tego, co kiedyś było. A w górnej części rzeki, tam gdzie złowiłem właśnie tego mojego życiowego pstrąga, już właściwie nie ma czego szukać. Tam jest 10 cm wody, 80 cm albo więcej mułu. Tak działa po prostu, taki jest efekt corocznego wyciągania zielska i każdego patyczka z rzeki, wyrzucania go na brzeg. Tak zwane prace utrzymaniowe, które mają zapobiec, uwaga, powodzi. Nigdy w życiu tam nie było powodzi. No ale co będę tutaj gadał, znacie te tematy. Każdy pstrągarz ma koło siebie taką rzekę zdewastowaną lub też w trakcie dewastacji. Okropne to jest, straszne. W każdym razie teraz to wygląda właśnie tak jak taki rów z płytką wodą, więc pstrągi tam próbujemy zarybiać, jeszcze odławiać ten narybek, ale efektywność jest bardzo słaba, więc myślę, że to po prostu zatrzymamy się, bo to nie ma sensu, pracy jest sporo, marnuje się tylko ten wylęk, bo nie ma po prostu tam gdzie się chować. Nawet takie malutkie pstrągi potrzebują czegokolwiek, minimalnej osłony, ochrony, żeby się rozwijać, żeby być w spokoju rosnąć. Pokarmu też jest na pewno mniej, bo ten pokarm też na mule nie bardzo się utrzymuje, nie jest tak wartościowy dla małych pstrągów. Tam było kiedyś mnóstwo kiełży. Te pstrągi, które zapraszaliśmy na kolację, bo kiedyś był taki zwyczaj w starych czasach, 20-30 lat temu, o tym mówię, 40, były wypchane kiełżami, a w okresie wiosennym były oczywiście jeszcze naładowane rosuwami. No wtedy, kiedy złowiłem tego pstrąga, to było tam chyba 15 kwietnia 1981 roku, jeśli dobrze pamiętam, akurat to było miejsce dość szczególne, bo rolnik zbudował sobie most w celu obrabiania pola, które miał po 2 stronach rzeczki. Zbudował sobie most, położył 2 rzędy takich dren o średnicy chyba 1,20 m. To przysypał ziemią, no i mógł sobie przejeżdżać ciągnikiem przez taki prowizoryczny most. Więc w tych drenach, które stworzyły takie 2 kilkumetrowe, no pewnie z 5-metrowe takie rury, schronienia zadaszone, wody oczywiście tam było 40 cm, ale obie te dreny, jak się później okazało, były naprawdę super kryjówką schronieniem w zasadzie dla wielu pstrągów, które niestety straciły swoje stanowiska, gdyż właśnie w tamtym roku, w 1981 roku, w marcu, była totalna melioracja tej rzeczki. Przyjechała koparka, rozwaliła wszystko, wywaliła wszystko na brzeg. Miejscowi opowiadali nam, że przed tą melioracją pod brzegami były takie podmycia, gdzie kilkunastoletni chłopak spokojnie chował się pod brzegiem. I właśnie, mimo że ta rzeczka nawet wtedy nie była bardzo głęboka, bo przypuszczam, że w okresie tych przyborów letnich, gdzie było dużo zielska, to były takie miejsca, gdzie było może 1,20 m, może 1,5 metra na zakrętach, ale pod brzegami były takie podmycia, że tam siedziały ryby 70+.
No i właśnie w tej drenie, prawej drenie złowiłem tego pstrąga 67 cm na jednego z pierwszych moich woblerków pstrągowych, taki 5 cm miał, klejony wstążką srebrną. Tydzień przed złowieniem tego pstrąga byliśmy kolejny raz na tej rzeczce, próbując coś tam złowić. No i nie radziliśmy sobie z tymi rybami, uciekały przed nami, było widać fale. Zamiast iść w górę, to szliśmy w dół. No, głupi błąd, ale tak jak mówię, uczyliśmy się. I przed tymi drenami zauważyłem pstrąga takiego no dużego, 55 cm, ogromny dla mnie wtedy był. Uciekł do tej prawej dreny, próbowaliśmy go tam złowić, nie udało się, wymyśliłem, że trzeba wpuścić mu woblera. Tydzień później przyjechałem, kolega Bogdan dostał aparat Smiena 8M, bodajże tak się nazywał, produkcji ZSRR i mówię, słuchaj, teraz jak zatnę, to zrób zdjęcia. No i zaciąłem tą rybę. Kolega zrobił parę zdjęć, ale niestety pierwsze tylko było w miarę logiczne. Tutaj macie to zdjęcie, jak zobaczyłem tego pstrąga, zobaczyłem, że to jest 2 razy większa ryba niż myślałem, niż się spodziewałem. W każdym razie grubsza, był to taki kluch całkiem fajny, 67, samczur z ogromną głową. No to straciliśmy zupełnie głowę, była panika, mimo wszystko jakoś udało mi się go wyjąć, mimo że ta żyłka była słaba i tam latała po tych drenach. Dramatyczna walka, wyciągał mi, wchodził no, parę metrów żyłki, wchodził w tą drenę, udało się. Wlazłem do wody w gumowcach wtedy, jak widać, i go jakoś tam wytarabaniłem, czy może nawet razem z Bogdanem, może Bogdan mi to w tym pomagał. No w każdym razie, mówiąc krótko, jest parę zdjęć moja życiowa ryba do tej pory. I wyobraźcie sobie, że tydzień później przyjechałem i w tej drugiej drenie wpuszczałem woblery i po godzinie wziął mi drugi pstrąg, dużo większy. No myślę, że 75 to chyba nie miał, ale na pewno miał ponad 70 cm. No miałem porównanie, bo to było niedługo później. Wziął mi na takiego woblera z ponad 9 cm. Opowiadałem kiedyś o tym już w Q&A. I do tej pory nie wiem, czy ja nie zapiąłem agrawki, bo tam kilkanaście woblerów testowałem w tej drenie i z tego wszystkiego straciłem czujność komsomolską i nie zapiąłem agrawki, czy może w trakcie walki się odpięła. W każdym razie nawet żyłka się nie urwała, tylko agrawka była rozpięta i ten pstrąg poszedł z tym woblerem. Niestety całego miał w paszczy. Obawiam się, że nie przeżył, zwłaszcza, że tam chodziło wtedy cała ekipa i te pstrągi, które uciekały po tej rzece, szukając schronienia po tej melioracji, no były niestety tępione, chodziły całe ekipy z wielkimi podbierakami, łapały z widłami, tam dziabali te pstrągi. Straszne ilości były tych pstrągów, dziesiątki kilogramów codziennie, worki po nawozach pełne pstrągów i mimo wszystko jeszcze później przez wiele lat tam można było 50 złowić i większego pstrąga. Taki jest potencjał właśnie małych strumieni, które są połączone z dużą, dobrą rzeką. Okresowo one po prostu mogą być łowiskiem wielkich okazów, a niektóre, jeśli mają sprzyjające warunki, tak jak właśnie ten strumień, o którym mówię, mogą być też łowiskiem całorocznym. Dlatego, że nawet jeśli nie są bardzo głębokie, nie mają tych dołków po 1,5–2 metry, to mogą mieć schronienia pod brzegami, właśnie takie podmycia. Taka jest charakterystyka z wielu rzek tutaj w mojej okolicy. Brzegi składają się z takiej grubej warstwy torfu, który leży na podłożu takim żwirowo-piaszczystym, czasami gliniastym. Tam na tym potoku są takie podłoża białej glinki, bardzo fajne, i piasku oczywiście, i żwiru. Więc ta glinka jest wymywana, tworząc właśnie takie dziury pod brzegami, takie kieszenie, gdzie każdej wielkości pstrąg może się schować. No i właśnie tam tak to wyglądało do momentu, kiedy melioranci nie zaczęli tego sukcesywnie co roku niszczyć. No i udało im się, zniszczyli. Niestety rzeczka jest dewastowana, mimo że, uwaga, udało mi się, kiedyś byłem strażnikiem rezerwatu na Pasłęce, udało mi się spowodować, że została zaliczona jako obręb ochronny pstrąga. Mimo wszystko nadal melioranci próbują ją meliorować, kierując się tak zwanym interesem rolników, którzy o dziwo piszą, że ta rzeka im zagraża, że wylała na trawnik gdzieś. Długa historia, nie chcę mi się o tym gadać, ale na szczęście jest plan renaturyzacji. Będziemy próbowali, naprawdę to jest moje wielkie marzenie, żeby tą rzeczkę małą zrenaturyzować.
no to wymaga oczywiście wielu ruchów i finansowych, i organizacyjnych, bardzo trudnych, nie tylko zdobycie środków, no wykupienie prawdopodobnie ziemi od rolników i odbudowanie potencjału tej rzeki. Tam były prowadzone badania naukowe, stwierdziliśmy, mogę powiedzieć, moi koledzy również, ichtiolodzy, że ta rzeczka miała potencjał no, najlepszego podchowalnika pstrągów, nie tylko w Europie, ale na świecie. Ryby małe tam rosły, no małe, do 40, do 50 cm rosły najszybciej na świecie, nie tylko w Europie. Więc to wszystko zostało zdewastowane, zniszczone, zaprzepaszczone. Na razie udało nam się jako stowarzyszeniu spowodować, że w połowie tej rzeczki jest miejscowość Łukta, gdzie była stara, źle działająca oczyszczalnia, która zatruwała jeszcze dodatkowo tą rzeczkę, więc udało nam się po kolejnym zatruciu spowodować, dzięki oczywiście naszym wspaniałym kolegom prawnikom, którzy też są członkami stowarzyszenia, spowodować, że pieniądze nagle się znalazły, bo sprawa była w prokuraturze, wielka afera. No i zbudowano oczyszczalnię, która działa super. Nowoczesna oczyszczalnia jest, natomiast w górze rzeka jest zdewastowana przez meliorantów. Sporo roboty, ale jest takie właśnie marzenie moje, żeby tą rzeczkę renaturyzować, ale zająć się w ogóle też całą Pasłęką. W grę wchodzi naprawdę sporo roboty, no ale cóż, no trzeba próbować ustawiać poprzeczkę wysoko i działać. I słuchajcie, radzę Wam robić to samo, jeśli chcecie, żeby w Waszym otoczeniu cokolwiek się zmieniło, albo przynajmniej zastopować te negatywne zmiany. Nie patrzcie dookoła, nie czekajcie, że urzędnicy to zrobią. Urzędnicy tego sami nie zrobią. Trzeba ich naciskać, trzeba im sugerować, co zrobić. Trzeba im przedkładać plany, trzeba samemu sugerować, gdzie znaleźć kasę. Naprawdę my to próbujemy robić i nie uważam, żebyśmy robili jakieś cuda, ale dzięki naszym staraniom jeszcze jakieś pstrągi w tej rzece pływają, czego najlepszym dowodem jest no, dość poważne zainteresowanie Pasłęką. Na szczęście dla rzeki jest ograniczona ilość zezwoleń, więc to pamiętajcie, jak ktoś tu przyjechać, musicie mieć zezwolenie imienne, ponieważ jest to rezerwat bobrów. 200 w roku jest tylko wydawane na nasz odcinek i więcej nie może być całorocznych zezwoleń. Dzięki temu ta presja nie jest tak bardzo duża, no ale mimo wszystko w weekendy jest sporo ludzi, właściwie na każdym odcinku ktoś chodzi i próbuje te pstrągi łowić. I myślę, że gdyby nie nasza działalność, niestety już tam by nic nie było. No tych niewielkich ryb jest coraz mniej. Uwierzcie mi, kiedyś tutaj zaczynałem łowić na Pasłęce, to złowienie 20-30 pstrągów w granicach 25-40 cm to nie był wielki wyczyn. Teraz kilka dziennie to jest super dzień. Więc po pierwsze na głównej rzece tarlisk jest coraz mniej. Zarastają te tarliska, zamulają się, dwa jeziora, przez które przepływa Pasłęka wyżej, są zupełnie zeutrofizowane lub też w poważnym stopniu zeutrofizowane. Te biogeny się przesuwają coraz niżej i robi się po prostu karasiowa woda. Do tego to najlepsze tarlisko i podchowalnik, o którym wspomniałem, ten dopływ, jest totalnie zdewastowany przez meliorantów, więc jeśli macie koło siebie fajną rzekę pstrągową z dopływami, które nie są zniszczone, to się cieszcie, pilnujcie ich jak oka w głowie, walczcie o nie, bo na pewno tam meliorant już na nie oko ma, więc uważajcie na to. No, jeśli my tego nie zrobimy, to nikt za nas tego nie zrobi. Także no, apeluję do Was, niech każdy zadba o swoją wodę, innej drogi nie ma. Oczywiście tutaj odnosząc się jeszcze do tego pytania kolegi, pewnie jeśli tam przy ujściu są jakieś jazy itp., jak tutaj kolega napisał, no to ciężko, żeby pstrągi przechodziły i wchodziły tam na tarły. Jeśli jest dopływ na dole oddzielony od głównej rzeki jazem, bez przepławki oczywiście, bo u nas nikt nie myślał kiedyś o przepławkach, a jeśli już były, to beznadziejne, no to pstrągi tam duże nie wejdą, więc mogą być tylko te, jakaś zamknięta populacja, która jest na tym cieku. Ale jeśli jest dostęp z tej dużej rzeki, czy to jest ta nizinna, czy to jest ta górska, no to po prostu na 99% tam wejdą pstrągi i warto ich poszukać. Tak więc życzę koledze również 70 taka, może chociaż 50 parę
z tej małej rzeczki. Proszę się pochwalić, jak się uda. Mam nadzieję, że moje komentarze w tej kwestii spowodują, że kolega uwierzy i spróbuje przynajmniej pod koniec sierpnia tam zawitać, jeśli oczywiście nie będzie za gorąco, bo to jest podstawa. No i kolejne pytanie od kolegi podpisującego się pseudonimem Iskierka the Cat. Witam pana profesora. O, dziękuję, dziękuję. Jedno pytanie chodzi mi po głowie. Czy mógłby pan na nie odpowiedzieć? Często się słyszy o tym, że pstrągi mają instynkt terytorialny. Ostatnio na małym siurku z fajnego dołka do minoła szóstki wyszły mi jednocześnie dwa pstrągi. Jeden około 30 cm, a drugi na pewno powyżej 50 cm. Sytuacja, jak wspomniałem, miała miejsce w niedużym dołku, może 1 na 2 metry, na siurku, gdzie metr wody to już głębia. Dołki, gdzie może stać ryba, można policzyć na palcach obu rąk. Może to kwestia sezonowego jedzonka w postaci żab, bo wokół na łąkach sporo ich jest. Czy to nieliczność dobrych kryjówek sprawia, że duży pstrąg toleruje mniejszego w swoim domu, a może na odwrót, pokarmu bywa tak mało lub jest tylko wyżerka sezonowa, że dużemu się nie opłaca pożytkować energii na odganianie mniejszego. Byłbym wdzięczny za odniesienie do tej kwestii pstrągowe. Pozdrowienia. No pozdrawiam. Ciekawa historia. Zdarza się oczywiście, że obok siebie jest kilka pstrągów, a nawet kilkanaście pstrągów. Pamiętam takie historie ze starych czasów, ale to dzieje się w szczególnych okolicznościach, na przykład w trakcie rójki jętki albo chruścika. Wtedy te duże pstrągi przestają odganiać małe, bo to, co zjadły, by spożytkowały na ściganie tych mniejszych. Pokarmu jest wtedy bardzo dużo, jest nadmiar pokarmu i tak wszystkich tych owadów rojących się te pstrągi nie zbierają przeważnie, więc ten największy oczywiście jak zwykle wybiera sobie najlepsze miejsce, najciekawsze i go nie opuszcza. Stoi gdzieś tam przy trawach przeważnie albo za jakimś drzewem, no w każdym razie w takim miejscu, żeby nie musiał walczyć ze zbyt mocnym prądem. Dodatkowo w takim miejscu, gdzie z jakiegoś powodu jest zagęszczenie tych płynących owadów. Oczywiście wybiera sobie najlepsze miejsce, ale na takim zakręcie na przykład lub też na dołku, czy w locie do dołka może żerować kilkanaście pstrągów mniejszych, które sobie zadowalają się trochę gorszymi miejscówkami. Więc to jest jedna sytuacja. Poza tym, gdzie to jest możliwe, że obok siebie są dwa pstrągi i oba można złowić, a nawet więcej niż dwa. Ale generalnie, jak wiecie, możemy tylko próbować zgadywać genezę jakiejś sytuacji, jakiegoś zjawiska, które obserwujemy w naturze. Bo nigdy nie będziemy na 100% pewni, czy mamy rację, próbując sobie to wytłumaczyć. Ja miałem taką historię, kiedyś pamiętam na dopływie Pasłęki pod mostem. Było z pozoru dość proste miejsce, bo to było taki zakręt rzeki, no i pod mostem było podmycie, kołki, no widać było, gdzie jest głębszy dołek. Rzeczka bardzo, bardzo wąska, no tam pod mostem miała może 2 metry szerokości. No pewnie miała z 2 metry. Ten dołek był oczywiście dość wąski, ciemna woda, widać gdzie jest najgłębiej. Jakiś tam krzaczek był, no i rzuciłem najpierw lekko w lewo, no ale oczywiście z racji tego, że rzeczka jest wąska, no to ryba, która tam stała, czy w prawo, czy w lewo, no musiała widzieć przynętę. A przynętą był wtedy Meps Mino z rybką gumową. Za pierwszym rzutem wychodzi mi taki pstrąg ze 35 cm, uderza, spina się od razu, nie zapina się w zasadzie i ucieka bardzo szybko prosto w ten najgłębszy dołek i z taką samą prędkością wypada stamtąd. No więc już wiedziałem, że tam jest grubsza ryba, która go po prostu odgoniła, tak? Rzuciłem następny raz, troszeczkę wyżej, przynęta wpłynęła w ten dołek, oczywiście cap siedzi, no był tam taki, nie pamiętam, nie jakiś ogromny, 52 czy 53 cm. W każdym razie piękna ryba i stały te ryby obok siebie pewnie z 80 cm. Ten mały oczywiście musiał uważać, żeby nie wpływać temu dużemu pod pysk, żeby go nie wkurzać i jakoś sobie radził. No i widać, że nie był aż na tyle zestresowany, żeby nie wziąć. Wziął, ale już w tej panice uciekł prosto pod mordę temu dużemu i został przegoniony. Także takie miejscówki, nawet pozornie bardzo niewielkie, mogą kryć w sobie kilka pstrągów, ale zawsze pamiętajcie, ten największy lub, uwaga, najsilniejszy, bo też są takie sytuacje, że może być dłuższy pstrąg, ale który zajmuje gorsze miejsce, dlatego że
Jest krótszy pstrąg, ale w lepszej kondycji, bardziej agresywny, który jest po prostu dominujący w danym miejscu, w danym dołku. No i ten pstrąg, mimo że nie jest największy, będzie zajmował zawsze najlepsze stanowisko w danym miejscu. Ale pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą jest, która limituje ilość ryb w danej rzece, niezależnie od jej wielkości, to jest ilość kryjówek. Pstrągi nie potrafią żyć, przynajmniej potokowe, źródlaki trochę są lepiej przystosowane do życia w takich odkrytych korytach, na środku gdzieś tam rzeki. Potokowce muszą mieć kryjówki. Nawet jeśli łowicie pstrąga na płytkiej wodzie, na jakimś szczypocie, to nie znaczy, że on tam mieszka. On po prostu wyszedł tam na żerowanie. Na pewno w okolicy jest grubszy dołek, podmycie, pod korzeniami, pod jakimś drzewem. Nawet trudne do zauważenia z brzegu i on tam mieszka, a wyszedł sobie nawet czasami kilka metrów przed tą swoją kryjówkę, żeby tam żerować, bo akurat tam jest najlepsze, największe zacieśnienie tego dryftu, tego pokarmu, który niesie rzeka. Więc to, że się łowi na bardzo płytkiej wodzie takiego pstrąga, to nie znaczy, że on tam mieszka cały rok. A małe pstrągi też potrzebują kryjówek, więc jeśli na danej rzece jest mało kryjówek, no to oczywiście to powoduje, to nie jest komfortowa sytuacja dla żadnego pstrąga, ani dla małego, ani dla dużego, ponieważ one non-stop tam się muszą stresować. Ten duży się wkurza, że te małe mu wpływają i zabierają pokarm, czy próbują mu zabrać pokarm, musi je non-stop odganiać, a te małe z kolei nie mogą spokojnie żerować, więc niestety to jest słaba sytuacja. Muszą być kryjówki, muszą być podmycia, nawet jeśli to jest to stara melioracja, to za każdym takim kołkiem pstrąg się może schować na tych wszystkich na tych kołkach, na tych gałęziach, które wpadną do rzeki, osadza się pokarm. Na pewno to znacie po wyjęciu gałęzi czy patyka z rzeki pstrągowej, na każdym z nich można znaleźć wiele gatunków owadów. Jest w dobrych rzekach, te gałęzie są dosłownie obrośnięte larwami owadów czy poczwarkami, więc jeśli tam wchodzi meliorant, to po prostu niszczy po pierwsze kryjówki, a po drugie tą bazę pokarmową również poważnie ogranicza i to jest tragedia dla rzeki. Więc tu w tej opisywanej sytuacji myślę, że główną przyczyną, zresztą sam kolega tutaj zauważa, że jest tych kryjówek mało, dlatego te pstrągi sobie jakoś muszą radzić. No i chyba to tyle na ten temat. Mam nadzieję, że temat jest wyczerpany. Chyba że macie dodatkowe pytania, to zapraszam. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że ten trend do niszczenia rzek pstrągowych i w ogóle nie tylko pstrągowych, bo przecież zakusy są i na Wisłę, i na Odrę. To jest masakra, co słychać, jakie są plany naszych decydentów, że kiedyś zmądrzejemy i u nas, bo na świecie już to się dzieje na naszych oczach. Więc to nie jest tylko science fiction, ale już to się dzieje, renaturyzacja rzek postępuje, tworzenie terenów zalewowych, tak żeby rzeki mogły spokojnie wylewać, żeby ryby tam mogły się wycierać i mogły żerować, żeby nie niszczyć dopływów głównych rzek, nie niszczyć tarlisk, co to wszystko potem się próbuje łatać czy naprawiać przy pomocy zarybień. Mówiłem już o tym, nie chce mi się nawet o tym gadać. Może się uda, my planujemy tutaj, jak powiedziałem, otworzyć taki projekt w najbliższych latach renaturyzacji Posłęki. Mam nadzieję, że się to uda, bo to jest wielkie, wielkie moje marzenie, żeby jeszcze coś fajnego zrobić na tej rzece, oprócz, nie wiem, chronienia tych paru na krzyż ryb, które tam zostały. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że było ciekawie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.